Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane Console Edition, chociaż tak naprawdę też mogłoby to być w To było grane i dzisiaj mam dla Was grę, tu mam kilka tych tytułów przygotowanych, będę chciał Wam je wszystkie pokazać i dzisiaj zajmiemy się grą Metal Gear Solid 2 The Sons of Liberty. Legendarne dzieło Hideo Kojimy, a ja jednak muszę Wam przyznać, że nie zawsze byłem wielkim fanem serii Metal Gear. I chciałem tutaj przytoczyć moją historię, opowiedz mi swoją historię. Otóż w tamtym czasie byłem zaciekłym PC Master Race. Wychodziłem z prostego założenia, że jeżeli gra jest dobra, to ona po prostu wyjdzie na PC-ta, nie muszę kupować po to konsoli, a konsolę ogólnie ignorowałem całkowicie, nie znając zupełnie tytułów, które na konsolach się pojawiały w tamtym czasie. I pamiętam, że gdy wyszła pierwsza część Metal Gear Solid i ja miałem okazję w nią zagrać na PC-cie, pamiętam, że ją skończyłem, ale stwierdziłem, że taki średniaczek, tak? No, uważam, że na PC-cie było wiele więcej lepszych tytułów niż Metal Gear Solid. Nie byłem jakoś tym specjalnie zachwycony, może tak. Gdy wyszedł Metal Gear Solid 2, ja nawet o tym nie wiedziałem, bo nie śledziłem zupełnie premier gier konsolowych, zupełnie mnie to nie interesowało, interesował mnie tylko PC. I w Metala pierwszy raz zagrałem, teraz nie pamiętam, albo zagrałem pierwszy raz na PC-cie w 2003 roku i pamiętam, że pograłem trochę i stwierdziłem, że gra jest totalnie niegrywalna, ponieważ było to oparte na sterowaniu w klawiatury, które było mega niewygodne i w zasadzie tą grę nie dało się grać. Ja ją chyba wtedy całkowicie olałem, nie przeszedłem nawet pierwszego poziomu w tankowcu, bo stwierdziłem, że w to się po prostu nie da grać. I gdy nabyłem PlayStation 2, którą wtedy sprezentowałem Marioli. Wraz z konsolą mieliśmy sporą reklamówkę tych gier, oczywiście piratów. I między innymi był tam właśnie Metal Gear Solid 2 i był Snake Eater. I moja miłość do serii Metal Gear tak naprawdę rozpoczęła się od Snake Eatera, bo w niego najpierw zagrałem. I gdy zagrałem w Snake Eatera, mówię, kurde, to może zagram sobie jeszcze w Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. I właśnie wtedy sięgnąłem po ten tytuł. I powiem tak, na konsoli, na PlayStation 2 wtedy moje odczucia, w odróżnieniu od tego, co czułem grając na PC-cie, były diametralnie różne. Już wtedy byłem wręcz zakochany w Snake Eaterze, więc wiedziałem, że Metal Gear Solid 2 nie będzie złą grą, aczkolwiek nie miałem żadnych informacji na temat historii, fabuły, poziomów. Tak jak mówię, wtedy byłem całkowicie odcięty od tych gier konsolowych, jakby one dla mnie w ogóle nie istniały. I słuchajcie, Metal Gear Solid zaczynam grać, ten poziom w tankowcu, to jest fenomenalne, te wszystkie cutscenki, chociaż oczywiście już wtedy uważałem, że jednak Snake Eater lepiej robił te cutscenki, ale nieważne, wtedy wyglądało też to fenomenalnie. No i ten pierwszy poziom w tankowcu, Snake, świetna gierka, nie? I potem poziom na Big Shell, gdy się zmieniało w Raidena, tak przywitałem takim lekkim rozczarowaniem, bo szczerze mówiąc myślałem, że tam tym Raidenem to się pogra może tam z godzinkę, że to jest taki interwał króciutki i wrócimy do Snake'a, który zacznie tam, ale nie, gra w zasadzie po tym Raidenem już cały czas się grała i koniec końców tą grę skończyłem i powiem tak, wtedy byłem zawiedziony, że nie ma Snake'a, że jest Raiden, że to nie jest to, do czego przywykłem grając wcześniej w Snake Eatera, gdzie tam się co prawda sterowało legendarnym Big Bossem, ale też Snake'iem. I pamiętam, że byłem mocno zawiedziony tym. Potem po latach zagrałem drugi raz w Sons of Liberty, potem zagrałem w trzeci raz, gdy wyszła na PlayStation 3 wersja HD. I dzisiaj już mogę jasno stwierdzić, że doceniam tą grę i uważam, że jest świetna i nie ma jakby tutaj, nie mam do niej jakby żadnych uwag negatywnych, które miałem wcześniej. Może dlatego, że po prostu dorosłem, może dlatego, że moja fascynacja grami Hideo Kojimy troszkę się rozwinęła, może tak to nazwijmy. I dzisiaj uważam, że ta gra naprawdę jest świetna, słuchajcie. Gra sprzedała się w 7 milionach egzemplarzy. Niektórzy uważają, że była to jedna gra. Tą jedną grą sprzedali mnóstwo konsol PlayStation, że ludzie kupowali konsole właśnie dla tej gry. I tutaj na samym początku, właściwie nie na początku, tylko w środku tak troszkę tego filmu chciałem Was zachęcić do obejrzenia mojego materiału na kanale Granaliza, gdzie zajmuję się technicznymi aspektami Metal Gear Solid 2. Natomiast tutaj tylko tak wspomnę o tych kilku ciekawszych informacjach na temat gry. Tak czy tak, Metal Gear Solid 2, co ciekawe, w Europie wyszedł na 2 płytach.
Jak widzicie, jest tu nawet naklejka, dostaliśmy bonusowo płytę DVD. Było to związane z tym, że popularność gry w Stanach i w Japonii była tak ogromna, że w Japonii i w Stanach, tak, że w Europie sobie zażądano 1 000 000 kopii od Konami. Konami nie miało tylu kopii, żeby przygotowanych do wysyłki na Europę i zdecydowali się na, skoro był tak duży popyt na to, przesunąć premierę gry, żeby sprostać wymaganiom rynku i te 1 000 000 kopii faktycznie do Europy wysłać. No ale w ramach bonusu dostaliśmy właśnie tą płytkę DVD. To jest unikalna ta płytka DVD, tu Wam powiem, bo ona się pojawiła tylko i wyłącznie w Europie. Ani Japończycy, ani Amerykanie tej płytki bonus DVD nie dostali, mamy ją tylko my, no i kraje oczywiście europejskie. Oczywiście Metal Gear Solid to gra stealth. Tak naprawdę to ona położyła podwaliny pod inną legendarną grę stealth, mianowicie Splinter Cell, który był takim troszkę rip-offem, można by rzec, z Metal Gear Solid, chociaż bardziej taka, w odróżnieniu od Snake'a, to była taka bardziej gra amerykańska, bardziej poważna, bo tutaj w Metal Gear Solid mamy takie jednak te japońskie dziwactwa się przejawiają, chowanie się w pudłach i tak dalej, gdzieś tam te elementy takiego japońskiego szaleństwa, jak to czasami mówię, się pojawiają, natomiast no, w przypadku Splinter Cella, no to już była taka poważna, twarda gra, która miała być jak najbardziej realistyczna, nie było tam miejsca na wygłupy. Metal Gear Solid to właśnie, tak jak mówię, gra stealth, ale Hideo Kojima ukrył w tej grze tak mnóstwo przeróżnych smaczków, tak mnóstwo różnych możliwości, że można by tutaj nagrać o tym cały film. Gra miała być jak najbardziej oddawać realizm takiej gry stealth, znaczy no tak jak realizm, na tamte czasy, tak, bo wiadomo, że dzisiaj to może jest troszkę śmieszne, ale na tamte czasy miało to być mega realistyczne i pamiętam, że gdy pierwszy raz na konsoli, tylko podkreślam to na konsoli, bo na PC nie zrobiło to na mnie wrażenia, na PlayStation 2, gdy oglądałem pierwszy raz intro, czyli tą słynną scenę na moście brooklyńskim, gdzie Snake skacze na tankowiec, pamiętam, że ja nie wierzyłem wtedy, że jestem w stanie stwierdzić, że animacje w tamtym czasie, w 2000, nie wiem, który to był, 4 rok, animacje stworzone w czasie rzeczywistym, na silniku gry, są lepsze niż animacje prerenderowane. Dla mnie to było nie do pojęcia, bo dla mnie zawsze animacja, intra, cutscenki zawsze były najlepsze prerenderowane, bo wiadomo, tam można było więcej pracy w to włożyć, bardziej to dopracować, że tak powiem, a tutaj okazywało się, że nie tylko te animacje są tak samo dobre, ale w mojej opinii lepsze. I to było niesamowite, powiem Wam. To było dla mnie absolutnie niesamowite. Pamiętam, że jak grałem w pierwszą część Metal Gear Solid, no to tam te animki nie były takie dobre. Tam już Hideo próbował te animacje w czasie rzeczywistym gdzieś tam wrzucać, ale one nie były takie dobre. No wiadomo, że to były zupełnie inne czasy, inna konsola. Znaczy w moim przypadku to PC, no ale to i tak była gra z pierwszego PlayStation, no nie było to aż tak dobre. Natomiast tutaj, no to było coś niesamowitego i ogólnie zawsze uważałem, że od momentu, kiedy posiadałem PlayStation 2, czy też Mariola ją posiadała, zawsze widziałem, że w grach na PlayStation 2 bardzo fajnie zrobiona jest w grach mimika. To jest w ogóle ciekawe, bo jak to w PC-tach nie było czegoś takiego? No było, ale przynajmniej nie było tak zauważalne. Pamiętam, pierwszy raz mimikę zobaczyłem w Ratchetie i Clanku, no to było niesamowite. I poza tym tutaj też, Metal Gear Solid, ta mimika tych postaci, ta ich wyrazistość, to było coś, czego na PC-tach za bardzo nie było, takich gier, które można było przyrównać do tego. No to niesamowita robota, słuchajcie, jeżeli chodzi o samą grę Metal Gear Solid i dzisiaj uważam, że wszystkie gry serii Metal Gear, no może poza tymi 2 pierwszymi częściami, które były jeszcze 2D, które już nawet, powiem szczerze, że kiedyś grałem w nie, ale nie mam do nich jakby pozytywno, no już wiadomo, że są archaiczne, ale wszystkie gry z serii Metal Gear uważam, że są świetne i jestem wielkim fanem Hideo Kojimy. Muszę przyznać, że po skończeniu tego Metal Geara 2 już nabrałem ochoty, żeby zrobić materiał, taki duży materiał też o Snake Eaterze. Nie wiem, czy gra na Lizę, czy do mnie na kanał, zobaczymy, ale już jakby gdzieś chodzi za mną, żeby tego Snake Eatera też skończyć, a potem oczywiście moją ulubioną tak naprawdę część Metal Geara, czyli 4, Guns of Patriots na PlayStation 3.
Uwielbiam tą grę, kończyłem ją nawet nie wiem ile, mnóstwo razy. Pamiętam, że kiedyś odkrywałem tam wszystko, co było do odkrycia, te wszystkie smaczki, ale to zostawimy na inny czas, kiedy będziemy rozmawiać o tej grze. Natomiast Metal Gear 2, niektórzy mówią, że to była gra, która zmieniła w pewien sposób kierunek branży, bądź nakreśliła nowy kierunek, w którym branża powinna dążyć. I coś w tym jest, słuchajcie, coś w tym jest. Bo gdy na E3 2000 pojawił się, słuchajcie, trailer Metal Gear Solid 2, który trwał chyba tam niecałe 10 minut, o ile dobrze pamiętam. To był trailer, to było coś, czego nigdy w życiu nie widział. Takiego trailera się nigdy nie widziało. Nie dość, że to był oczywiście prerenderowany filmik, ale był on wcześniej jakby liczony w czasie rzeczywistym i pokazywał faktycznie fragmenty z gry. No ten trailer był jednym z najważniejszych wydarzeń na E3 tak naprawdę. Trailer Metal Gear Solid 2. Oczywiście tam Hideo sprytnie pokazał, że tam nie było Raidena, tylko był zawsze Snake'uś pokazany, bo to Snake'iem on przyciągał tłumy. Raiden, nawet nie była tam jedna klatka o Raidenie. Ale siła tego pokazu Hideo Kojimy, Metal Gear Solid 2, była tak ogromna, że słuchajcie, w Japonii wydano sam trailer, tylko i wyłącznie ten trailer Z3 na płycie DVD i on jest normalnie w formie tutaj filmu na DVD, plus tam jest jeszcze 10 minut jakiegoś materiału Z3 właśnie pokazujący zakulisowe takie jakby prezentacje tego trailera. Ale słuchajcie, to jest coś, czego chyba z żadną grą coś takiego nie było. W żadnej grze nie było czegoś takiego, żeby oficjalnie wydano trailer Metal Gear Solid 2, czy tam trailer gry, jakiejkolwiek gry na płycie DVD. Niesamowite w ogóle dla mnie to jest i oczywiście tylko w Japonii tą płytkę można było kupić, ale to jest naprawdę coś niesamowitego. I to jest właśnie pokaz, że ta gra Hideo Kojimy, Metal Gear Solid, była czymś absolutnie niezwykłym na swoje czasy. Oczywiście z czasem pojawiły się kolejne wersje Metal Gear Solid 2 i tutaj mówię oczywiście o wersji Substance. Substance, czyli troszkę ulepszonej wersji Metal Gear Solid. Tam dodano kilka mniejszych lub większych bonusów. Natomiast tutaj warto zauważyć, że ponownie Europa była lepiej potraktowana przez Hideo Kojimę, ponieważ w wersji Substance mamy drugą płytę, Document of Metal Gear Solid 2 i ona była też w pudełku z grą. Jeżeli chciałeś kupić amerykańską wersję, sam Document of Metal Gear Solid był wypuszczony osobno na płycie i to oczywiście już wiązało się z większymi kosztami, bo trzeba było kupić dwie płyty, tak? Natomiast w Europie mieliśmy obydwie płyty w jednym pudełku, w jednej cenie. Tutaj Document of Metal Gear Solid 2 wyszedł osobno i to jest wersja właśnie amerykańska. Oczywiście doczekała się też swojej wersja Xboxowa i muszę przyznać Wam tak, że gdy robiłem ten materiał, właśnie tutaj ten co widzicie, zastanawiałem się, czy materiały zgrać z Xboxa, czy zgrać z PlayStation 2. Troszkę wolałem zagrać w tą grę na Xboxie, z tego względu, że na Xboxie jest gra bardziej stabilna i ma lepszą rozdzielczość. Tam działa w 480p i ma też 60 klatek na sekundę. Natomiast zdecydowałem się jednak grać na PlayStation 2, bo to była podstawa, tak? Ta gra zrobiła wrażenie na PlayStation 2. Na Xboxie to już były trochę takie, wiecie, już wszyscy co chcieli ograć to ograli, trochę z łaski na uciechę puścili też tą grę na Xboxa. Niestety wersja na Xboxa Substance nie miała Document of Metal Gear Solid 2, nie znalazło się na tej płycie tutaj to. Mieliśmy samą grę z tymi wszystkimi feature'ami, które były w podstawowej wersji gry Substance. Aczkolwiek muszę przyznać, że gra jest, port jest bardzo dobry, nie uważam, że on jest zły i pod kątem technicznym przewyższa wersję na PlayStation 2, bo tak jak mówię jest płynniejszy i ma wyższą rozdzielczość. Natomiast nie wydaje mi się, że i tak przyjemniej, dla mnie osobiście przyjemniej się grało w wersję na PlayStation 2. Tu mam jeszcze dla Was taką małą ciekawostkę, bo przy każdej większej grze, która jest wydawana była przez Konami tylko na rynek japoński szykowało tak zwaną Premium Edition, czyli wersję premium. Wszystkie Metal Gear Solid
doczekały się wersji premium, od początku od tej wersji na PlayStation, potem 2, 3. Co ciekawe, edycję premium ma też Metal Gear Solid Snake Subsistence. Mało osób wie, ale też wyszła wersja premium. Jak będzie materiał o tym, to Wam też ją pokażę. Natomiast 2 też się doczekała właśnie edycji premium w takim dużym pudełku. Oczywiście była to odpowiednik edycji kolekcjonerskiej, gdzie znalazł się artbook, dodatkowa płyta z materiałami wideo. Co ciekawe, te materiały wideo były zupełnie różne niż te, które były wcześniej w Document of Metal Gear Solid i w tej wersji Metal Gear Solid na PlayStation 2 wersji europejskiej. To były zupełnie inne materiały. No i oczywiście dostaliśmy tam srebrną figurkę Snake'a, która była ekskluzywna dla tego wydania. Tak jak mówię, potem te wersje premium będą przy każdym metalu. Nie wiem, czy 4 miała jeszcze premium. Wiem, że miała kolekcjonerską i tutaj też Europa była lepiej potraktowana, bo mieliśmy o wiele fajniejszą kolekcjonerkę niż Stany Zjednoczone i chyba Japonia, bo mieliśmy z figurką. Niemniej ta edycja premium Metal Gear Solid też się pojawiła. Oczywiście potem Konami słynęło z tego, że wydawało mnóstwo tych gier, szczególnie z serią Metal Gear Solid. Ja jeszcze mam takie dziwo, The Metal Gear Solid Collection. Jest to edycja na 20-lecie gry. No i między innymi mamy tutaj właśnie też Metal Gear Solid 2 i Document of Metal Gear Solid 2. No i oczywiście mamy jeszcze 1, 2 Metal Gear Solid, 1 z PlayStation, Metal Gear Solid 3 Snake Eater, Metal Gear Solid Portable Ops. No i oczywiście tu jest też specjalna płyta DVD, która się nazywa Metal Gear Saga i to jest pierwsza część Metal Gear Sagi. Drugą część Metal Gear Sagi mogliśmy znaleźć w pudełku z Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. No tak czy tak, dzisiaj uważam, że gra nadal się broni i powiem Wam tak, przeszedłem w tą, zajęło mi przejście chyba 14 godzin tego Snake'a, ale to też dlatego, że tam dużo materiałów jakby ściągałem do mojego materiału takiego technicznego, ale muszę przyznać, że bawiłem się naprawdę świetnie. I wydaje mi się, że ta gra w ogóle się nie zestarzała i pomimo, że lata płyną, ta grafika 3D wystrzeliła gdzieś tam pod kątem jakiejś takiej estetyki, bo ogólnie technicznie to może nie, ale estetycznie na pewno, ale nadal ona potrafi bawić i nadal jest dobra. Widać, że te pomysły, które miał Hideo Kojima, one były na tyle uniwersalne, że one nawet dzisiaj się bronią i że nawet dzisiaj grając w 2 nie czujesz archaizmu. To jest dosyć ciekawe, bo te gry na PlayStation 2 bardzo często już zaczynają być takie archaiczne i niezależnie jaki to gatunek, czy to będą wyścigi, czy to będzie platformówka, czuć ten archaizm bardzo często w tych grach, a Metal Gear Solid jakby się broni temu, jakby tego to za bardzo nie daje o sobie znać, tak? Ach, nie wspomniałem jeszcze o 2 wersjach Metal Gear Solid, przepraszam, jeszcze było HD Collection, zapomniałem jej wyjąć, mam na PlayStation 3, oczywiście pojawił się i na PlayStation 3 na Xboxa i na PlayStation Vita, ale nie mam, już nie będę jej wyjmował, musicie mi uwierzyć na słowo, że je mam. W każdym razie dzisiaj uważam, że Metal Gear Solid to był kawał kodu, który naprawdę zmieniał branżę gier wideo i który był kamieniem milowym, jeżeli chodzi o tworzenie gier. Ale to dopiero kiedy zacząłem się wgryzać w temat, researchować, szukać, czytać, nagle się okazuje, że Metal Gear Solid 2 bardzo często przez ludzi uważany za najgorszą część, bo był Raiden, nagle okazuje się takim technologicznym majstersztykiem, który w zasadzie wydawałoby się, że aż jest niemożliwe, żeby ruszał na PlayStation 2, a jednak. No, na przykład na wersji NTSC działał w 60 klatkach na sekundę, to jest ciekawe dosyć, bo wtedy na PlayStation 2 niewiele gier działało w 60 klatkach na sekundę, głównie bijatyki. Na wersji PAL na PlayStation 2 działa w 50 klatkach, w NTSC działa w 60. Także uważam, że to był naprawdę mega fajna gierka i dzisiaj myślę, że mógłbym bez problemu Metal Geara polecić, niezależnie która wersja, czy ta, czy Substance, nie ma znaczenia. Wszystkie, tak naprawdę tutaj pomiędzy tą wersją a Substance nie ma aż tak dużych różnic jak przy Snake Eaterze i Subsistence, gdzie faktycznie dodano tą kamerę z zapleców, która bardzo dużo zmieniała w rozgrywce i grało się w to o wiele lepiej. Natomiast tutaj tej kamery nie ma, tu nadal mamy tą kamerę z góry taką, co czasami jest dość męczące, ale muszę przyznać, że jeżeli nie graliście jeszcze w serię Metal Gear, nie mieliście okazji zapoznać się, no to myślę, że to jest świetny moment, żeby
no tą drugą część Sons of Liberty poznać. Jeżeli Wam się spodoba, bo to też nie jest gra, którą wszystkim się spodoba. Jednym się spodoba, innym się nie spodoba, ale jeżeli Wam się spodoba, no to sięgnijcie potem po Snake Eatera, który jest chyba najlepszym Metal Gearem, jeżeli chodzi o PlayStation 2 i w moim prywatnym rankingu zajmuje drugie miejsce wśród wszystkich Metal Gear Solid, w jakie grałem. A grałem prawie we wszystkie, bo jeszcze grałem na PSP, w Portable Ops, no tam dużo tych metali wyszło. Survival też grałem i też uważam, że nie jest zły, chociaż już był zrobiony bez Hideo Kojimy. Tak czy tak, tytuł jest naprawdę w porządku i uważam, że każdy szanujący się gracz powinien chociaż raz spróbować zagrać. Tak? Nie twierdzę, że musicie to przechodzić, bo gra jest na tyle ciekawie skonstruowana, że nie mogę powiedzieć, że jest trudna. Jest przyjemna w rozgrywce i to jest chyba najważniejsze. Widać, że tam dużo pary poszło w te rewelacyjne pomysły, które miał Hideo Kojima, które nie są jakby, nie sprawiają, że gra się jednostajnie. Tam cały czas robimy coś innego, a to szukamy jakichś bomb, a to pływamy, tam cały czas się zmienia, a to strzelamy ze snajperki. Cały czas są wydarzenia, które pchają nas do przodu i które powodują, że mamy jakby nowe mechaniki zaimplementowane i to jest świetne, tak? W Snake Eaterze może już tego było mniej, ale w dwójce bardzo wyraźne są te zmiany tych mechanik, które następują dość często. Tak czy tak, niezależnie jaka wersja, japońska, amerykańska, europejska, Substance, zwykły, polecam. Czy na Xboxa, czy na PlayStation 2 zagrajcie sobie absolutne dzieło Hideo Kojimy. Niektórzy uważają, że to najlepsza gra serii. Trochę mówi o tym ilość sprzedanych kopii, bo ze całej serii Metal Gear Solid 2 sprzedała się najlepiej. Ciekawi mnie, czy by się sprzedało, gdyby się okazało, że Raiden jest główną postacią, a nie Snake. Czy nadal ta sprzedaż by była na tak wysokim pułapie. Niemniej, świetny tytuł i zachęcam do sprawdzenia, a ja pewnie nawet dziś, albo może jutro, zasiadam do Snake Eatera i też będę przygotowywał dla Was materiał z tej gry, który pojawi się, no nie wiem jeszcze, tu czy na Granalizie, zobaczymy. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.